Kapelusze z wielkim rondem są ważnym elementem wyglądu wielu postaci Imperium ze świata Warhammera Fantasy. Dlatego dzisiaj pokażę Wam mój sposób na uszycie samemu takiego nakrycia głowy. Chcę, aby rondo mojego kapelusza unosiło się do góry, więc wykrój musi to uwzględniać, aby materiał dobrze się układał i nie marszczył. W tym celu wycinam z wykroju klin, dzięki czemu po złączeniu obu końców wykrój naturalnie nabiera trójwymiarowego kształtu. Tą metodą można stworzyć kapelusz dwukolorowy, więc moje rondo wycinam z dwóch różnych kolorów wełny. W tym miejscu wspomnę, że do tego projektu potrzeba materiału odpornego na prasowanie pod wysoką temperaturą, o czym powiem jeszcze więcej w dalszej części. Więc wybierając tkaninę do kapelusza, warto przetestować ją żelazkiem, zanim zabierzecie się za szycie. Pamiętajcie też, że wykrój na materiał zewnętrzny ronda musi być trochę większy, by uwzględnić zapas na szwy, w porównaniu do wykroju na sztywnik, który idzie do środka kapelusza. Mówiąc o sztywniku, jest to specjalny rodzaj materiału, w tym wypadku bawełniano-poliestrowego, z jednostronnie naniesionym klejem termicznym. Stronę z klejem można poznać po dotyku. Będzie bardziej chropowata. Zastosowanie sztywnika jest konieczne do nadania struktury i sztywności naszemu kapeluszowi, ale to nie jedyne, co nada ten efekt. Do uszycia korony kapelusza potrzebujemy jeszcze dwóch elementów, ale ponieważ zapomniałem je nagrać wcześniej, to robię to dopiero na kolejnym kapeluszu, jaki szyję. Stąd różnica w kolorach. Do projektowania tej części nie mam niestety żadnej sprytnej metody, żeby Wam ułatwić życie. Ja robię to trochę na czuja i robię kilka wersji, robiąc poprawki, aż w końcu uzyskam tą właściwą. Góra korony ma kształt owalny i jest mniejsza niż otwór na głowę naszego kapelusza. Stąd kształt materiału łączący rondo i górę wygląda tak, jak widzicie na filmie. Te same dwa kształty wyciąłem także z płótna lnianego, żeby uszyć z nich wyściełanie wnętrza korony. To wyściełanie łączę ze sztywnikiem za pomocą żelazka. Wysoka temperatura aktywuje klej i łączy oba materiały. Strona sztywnika z klejem
musi być skierowana w stronę materiału, z którym ma się połączyć. Cały ten kapelusz uszyłem ręcznie, ale większość tych szwów można bez obaw zrobić na maszynie, co znacznie przyspieszy pracę. Ale brak maszyny na pewno nie jest wymówką do nieuszycia tego kapelusza, co pokazuję przez cały ten film. Do szycia używam woskowanych lnianych nici, głównie dla wytrzymałości i dobrej widoczności na filmie. Ale tak naprawdę do części z kolorowej wełny powinienem był użyć nici w dobranym do nich kolorze. Pora na bardzo ważną część całego projektu. Usztywnienie ronda drutami. Chcąc otrzymać kapelusz z tak wielkim rondem, który jednocześnie trzyma swój kształt, zastosowanie drutów jest w zasadzie niezbędne. Wyjątkiem, jaki ja znam, są chyba tylko kapelusze wykonane w całości z filcu, ale ich tworzenie to zupełnie inna bajka. Pokażę Wam dwie różne metody, które sam przetestowałem, przy każdej opisując jej wady i zalety, jakie do tej pory odkryłem. Do obu metod wyciąłem z tego samego wykroju po 2 kawałki usztywniacza, które złożyłem ze sobą klejem na zewnątrz. Łączę je szpilkami i robię ozdobne wcięcia wokół całego obwodu. U mnie jest ich 6. Następnie usztywniacz zszywam ze sobą. Można to zrobić na maszynie. Sposób zszywania nie jest aż tak bardzo istotny, ale ważne jest, żeby z obu stron wcięć pozostawić podłużne kanały na włożenie do nich drutu florystycznego. Jest to pierwsza metoda, jaką zastosowałem i na moje potrzeby nie do końca jestem zadowolony. Druty florystyczne dają radę usztywnić kapelusz, ale ja do mojego planuję dodać dość dużo ciężkich dodatków, a zwiększona masa powoduje, że rondo zaczyna się kłaść. Jeżeli myślicie tylko o dodaniu np. piór, to ta metoda w zupełności wystarczy. Do tego jest ona prostsza i szybsza niż drugi sposób, który Wam pokażę. Ale drut florystyczny ma jeszcze jeden minus. Jego otoczka jest dość gruba i w gotowym kapeluszu niestety trochę widać, gdzie ten drut się znajduje. I jest jeszcze jedna rzecz. Wewnętrzny drut to zwykła ocynkowana stal, więc jej końcówki, które są niezabezpieczone, potencjalnie mogą zacząć rdzewieć, jeżeli długo będą w wilgoci. Ale taka sytuacja zdarzy się tylko, jeżeli kompletnie zalejecie kapelusz wodą. W innym wypadku sztywnik z klejem i zewnętrzny materiał powinny być wystarczającą ochroną przed wodą i wilgocią. A nawet jeżeli doszłoby do rdzewienia, to będzie to mały punkcik, który nie będzie widoczny na wierzchu kapelusza.
Tym ujęciem wybiegłem trochę w przyszłość, żeby wam pokazać, że druty stykające się z koroną muszą do niej być przyszyte na stałe, by zapewnić odpowiednie usztywnienie. Druty przyszywam do tego, co jest wyściełaniem korony. I tutaj już użyłem białej nici, by była ona jak najmniej widoczna w środku kapelusza. Druga metoda polega po prostu na zrobieniu z drutu kompletnego stelaża dostosowanego do kształtu całego kapelusza. Tutaj wybrałem drut nierdzewny o średnicy 1,2 mm. Cały stelaż wykonałem ręcznie, używając do tego 2 par małych kombinerek. Ja użyłem zwykłych, uniwersalnych, ale takie z wydłużoną, zwężoną główką mogłyby się lepiej sprawdzić. Mój stelaż składa się z 2 okręgów na koronę. Ten niżej musi mieć obwód co najmniej waszej głowy lub nawet trochę większy, a drugi okręg jest mniejszy, by nadać koronie zwężający się kształt. Oba okręgi są połączone poprzecznymi odcinkami drutu, z których dalej wychodzi konstrukcja podtrzymująca rondo. Jak widzicie na filmie, każda z tych 6 konstrukcji to jeden kawałek drutu, idący od górnego kręgu do dolnego. Potem wychodzi na rondo i wraca tą samą drogą tuż obok pierwszego. U mnie tych konstrukcji jest 6, bo tyle zrobiłem ozdobnych wcięć w rondzie. Jeżeli u was będzie inna liczba lub w ogóle ich nie będzie, stelaż należy zmodyfikować, by pasował do tego, do czego dążycie. Ja korzystałem z drutu w odcinkach po 1 metrze, więc zużyłem 8 takich odcinków, ale z każdego finalnie odcinałem około 20-30 cm. Więc jeżeli korzystalibyście z jednego długiego odcinka drutu, to na taki stelaż powinno wystarczyć około 6 metrów drutu. Zrobienie takiego stelażu jest trudne. Ja się sam z tym stelażem męczyłem około 2 godzin, a potem jeszcze trzeba go wszyć między sztywnik, co niestety raczej trzeba zrobić ręcznie, bo przez swoją rozłożystość stelażem może się nie dać manewrować pod maszyną do szycia. Na plus jest fakt, że taki stelaż jest dużo sztywniejszy niż druty florystyczne i znacznie lepiej trzyma kształt kapelusza, nawet pod obciążeniem. Stelaż umieszczam między 2 warstwami sztywnika i łapię je szpilkami, ponieważ druty ze mną walczą i próbują się rozjeżdżać na boki i generalnie po prostu stawiają opór. Miejsca łączenia drutów oklejam taśmą elektryczną, żeby jak najbardziej ograniczyć ryzyko, że końcówka drutu się obróci i będzie drażnić naszą głowę albo przebije gdzieś materiał. Dopiero po obszyciu całego ronda stelaż przestaje stawiać opór i trzyma taki kształt, jaki ja chcę. Na tym kończę pierwszą część. Zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka, w
którym przygotuję zewnętrzną część kapelusza i połączę wszystkie te elementy w gotowe nakrycie głowy. Zachęcam także do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!